dobry moi drodzy, dzisiaj wam pokażę jak stworzyć efekt gładkiego kamienia z tynku średniej grubości, który nadaje się do położenia na zewnątrz. Ponieważ ściółk trochę wątpię odnośnie jego odporności na zewnątrz, więc zastosuję materiał bardziej gruby, który by bardziej był odporny na warunki atmosferyczne. Bazowy kolor tla będziemy mieć biały. Żeby zaoszczędzić Państwa czas, już naniosłem tutaj pierwszą warstwę tego tynku, warstwę bazową. Trzeba nanieść w miarę równo i teraz w miejscu użylenia tego materiału, tam gdzie będzie żyła, zrobię taką morkę mniej więcej w kształcie tej żyły. No i można zrobić jeszcze tak leciutko tutaj, żeby tak pokazać później. Jak materiał podeschnie w tych miejscach, gdzie będzie gładka powierzchnia, trzeba będzie leciutko jego jeszcze tak podgładzić, żeby on nie za bardzo wystawał nam i na drugiej warstwie, żeby tego się nie wybijało, ponieważ druga warstwa powinna być w tych miejscach gładka. Teraz zaczekamy, aż ta pierwsza warstwa wyschnie i pokażę wam, co dalej będę robił na tej drugiej warstwie, więc do zobaczenia. A więc tak, pierwsza warstwa już nam jest sucha. W tym miejscu, gdzie zostawiłem taką chropowatość, będzie rysunek, a tutaj będzie u nas tło białe. Czyli teraz w tych miejscach nałożymy tak zwany efekt grota. We wcześniejszym filmiku już pokazywałem, jak nanosi się efekt grota, więc nie sądzę, że teraz musimy dużo czasu poświęcić szczegółom położenia tego efektu. Wziąłem taką wąską packę, bardziej zużytą, specjalnie dlatego, żeby ona robiła bardziej cienką linię. I teraz nanosimy w tym miejscu tynk w efekcie grota. Teraz zostawimy, żeby to lekko podeschło, żeby ten efekt podgładzić. Dalej to musi podeschnąć i naniesiemy tłaską część, która u nas będzie wykonywała funkcję białego tła. Czyli teraz musimy poczekać, żeby to podeschło i nagładzić i stworzyć w takim kształcie efekt grota. Ten tynk nam już lekko podesnął i ja jego nagładziłem pacą plastikową. Dlaczego plastikową? Ponieważ plastikowa paca nie wchodzi w żadną reakcję z tynkiem i ona jego nie przyciemnia. A nam tutaj bardzo zależy, żeby ten efekt był biały. Teraz ten efekt grota musi ostatecznie wyschnąć i położymy jeszcze tutaj taką równą warstwę i też nagładzimy. Ta warstwa nam stworzy białe tło. A tutaj już będzie rysunek. Nasza tak zwana grota już podeschła i teraz musimy położyć tutaj białe tło. Czyli położyć tynk na drugą warstwę, która będzie spełniał funkcję białego tła. Położyliśmy tutaj tynk, który nam spełnia funkcję białego tła. On musi wyschnąć. Oczywiście ten tynk trzeba położyć jak można równiej, o ile się da. Oczywiście tutaj są takie warunki, że nie za bardzo można jego położyć gładko i tak zostaje jakaś tam struktura. Tą strukturę teoretycznie można byłoby wygładzić, ale nie da się wygładzić, żeby on był po całości idealnie równy. Więc w tym przypadku lepiej jego tak zostawić do całkowitego wyschnięcia, nie wygladzając, ponieważ później można jego będzie przeszlifować i jeśli tynk będzie nie mocno zagładzony, to jego łatwiej będzie szlifować, a wyszlifować musimy po całości, żeby stworzyć wszędzie równą powierzchnię, żeby nigdzie jego nie wystawało i nigdzie w tych miejscach nie było wgłębienia. Więc tak, wyschła nam już ta druga warstwa, przeszlifowałem lekko tą warstwę i moim zdaniem ona jest niewystarczająco gładka. W związku z tym, że tutaj zastosowaliśmy tynk trawertynowy, to w niektórych miejscach jednak są jakieś takie drobne wżerki, które nam później się odbiją na efekcie końcowym. Więc teraz po szlifowaniu muszę lekko zaimpregnować ten tynk, żeby on nie stracił chłonności, ale tylko i wyłącznie do tego, żeby złapać ten kurz, który został nam po szlifowaniu. I później, po tym jak wyschnie ten impregnant mocno rozwodniony, jeszcze położę niezabarwiony tynk, który będę używał na warstwę
ostateczną. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby wyrównać, wygładzić absolutnie, żeby była gładka ta powierzchnia. Czyli teraz gruntujemy. Tak, загruntowaliśmy i teraz ten grunt musi wysnąć i w tych miejscach płaskich, które mają być płaskie i gładkie i białe, położę tynk, który będę używał na warstwę ostateczną, też biały. I nawet, żeby on był jeszcze bardziej cienki, to ja jego jeszcze lekko rozwodnię, czyli w tych miejscach położę. Więc do zobaczenia. Impregnat nam już wysnął i teraz muszę te porki spróbować wygładzić za pomocą tego tynku, który będę stosował na ostateczną warstwę. On będzie biały i ja jego dość mocno rozwodniłem. Proszę sobie spojrzeć, on taki jest jak farba. Wałkiem jego będę nanosił. Naniosłem tynk rozwodniony bardzo cienkim marmarino, tylko i wyłącznie w tych miejscach, które chciałem wygładzić. Natomiast w tych miejscach, gdzie ta jest struktura, tutaj nie wlizałem tym tynkiem, żeby nie splaszyć tej struktury, żeby ona nie była nam płytka. To musi teraz bardzo dobrze wysnąć i jeszcze raz cieniutkim papierem ściernym przeszlifować. Jeśli ten tynk nie będzie dobrze wyschnięty, to po prostu ta praca nam się zmarnuje, ponieważ on będzie wyrywał się przy szlifowaniu. Czyli musi bardzo dobrze teraz wysnąć. Do zobaczenia. A więc tak, ta próbka już sucha. Podsumując, mogę jeszcze raz powiedzieć. Znaczy, najpierw była położona pierwsza warstwa w białym kolorze. Zrobiliśmy morkę w tym miejscu, a tutaj było gładko na pierwszej warstwie. Później, jak to podeschło, położyliśmy efekt grota. To też podeschło i położyliśmy już gładką część tego tynku średniej ziarnistości. Dalej było jeszcze raz przeszlifowano, żeby wszystko było w jednej płaszczyźnie, w jednej grubości. Dalej położyłem wałkiem tynk cienkowarstwowy i jego jeszcze przeszlifowałem cienkim papierem, więc ta powierzchnia zrobiła się gładka i bardzo przyjemna w dotyku. Czyli mamy powierzchnię bardzo gładką i tutaj też taka bardzo przyjemna powierzchnia trawertynu w efekcie użelonym. Dalej, w związku z tym, że to będzie u nas położone na zewnątrz, jeszcze dałem impregnant, który całkiem odporny na wodę i żeby to jeszcze bardziej świeciło się, to teraz jeszcze muszę na to położyć wosk i jak on wyschnie, jeszcze jego napolerować. Czyli biorę teraz wosk. Wosk zwykle ja nanoszę tutaj na próbce, to oczywiście taką szmateczką miękką, a tak to filcem. Nigdy nie nakładam wosku pacą, ponieważ uważam, że to nie zawsze jest dobrze. Nakładam wosk cienko i trzeba pamiętać, jak nakładamy wosk, żeby przynajmniej ten mój wosk nie zostawiał też grube części nierozsmarowany do końca, ponieważ to jak wyschnie, będzie nie do ugryzienia. Więc musimy jego gładziutko nasmarować. Jeśli by to było nie na zewnątrz, to impregnantu pod woskiem nie dawałbym, a od razu bym położył wosk i nawet on by jeszcze bardziej błyszczał. Natomiast w tych warunkach ja muszę mieć pewność, że to nam nie puści wodę. Teraz nawoskowałem tą powierzchnię. Wosk powinien wyschnąć przynajmniej przez jedną dobę, żeby on normalnie ustabilizował się i później ja jeszcze go napoleruję. Oczywiście po polerowaniu on też nie będzie bardzo mocno błyszczał, ponieważ tutaj inny materiał, nie ściuk, jednak bardziej chrupowaty, chociaż w dotyku bardzo gładki jest. No i plus jeszcze ten impregnant, który nie pozwolił woskowi głęboko wchłonąć się w powierzchnię. Ale właśnie o to nam i chodzi. Ten efekt powinien być taki satynowy, nie mocno błyszczał i miał taką swoją elegancję. Mam nadzieję, że ten efekt spodobał się Państwu. Mam nadzieję, że ten efekt komuś się przyda i zapraszam do polubienia mojego filmiku, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Tutaj na swoim kanale zawsze staram się dzielić się z Państwem swoimi pomysłami, swoją wiedzą. Co mogę Państwu przekazać, zawsze chętnie przekażę i będziemy zawsze razem ruszyli do przodu. Więc tak jest. Do widzenia i dziękuję bardzo jeszcze raz wszystkim i do zobaczenia w następnych filmikach.